Także ja zawsze mówię, że za pierwszym razem wstąpiłem do partii z głupoty i wyleciałem z głupoty. Za drugim razem wstąpiłem z namysłem i wyleciałem z namysłem. O tym, że wyleciałem z namysłem mówię dlatego, że już nieco potem w zarządzie uczelnianym ZMP uniwersyteckim, o czym ja zaraz powiem, skąd on się wziął, żeśmy uchwalili z okazji wjazdu na Węgry, że nie oddaje się legitymacji, tylko damy się wyrzucić. Pamiętam, że Krzyś Pomian brał udział w tej, że on był nawet wnioskodawcą, on to nawet tak ujął. Był zresztą bardzo wierny temu, bo on, jak nas wsadzono, to potem taki referat razem z Kołakowskim wygłosili w 10-lecie października po to, żeby ich wyrzucili z partii. On tu akurat niesłychanie twardo tą linię wyrzucania trzymał i tą linię żeśmy przyjęli. Ja wtedy wstępowałem do partii z świadomością, po co wstępuję, czego od niej chcę, co to ma być załatwione. Oczywiście nie warto tu spróbować przedstawić mego światopoglądu ówczesnego. On jeszcze nie był tym, co ja później napisałem w liście otwartym, choć jak widzę, bo ja później czytałem taki swój tekst, który napisałem z Teresą Monasterską, socjalizm jest i był i jest. Tam taki. I tym miał być, tym tego i on był wstępem, został później przyjęty jako wstęp do deklaracji ideowej ZMS-u, tymczasowej deklaracji i jak go później czytałem kiedyś, on jest niesłychanie bliski listowi otwartemu. No ale na pewno nie był to jeszcze list otwarty, a przy liście otwartym będę parę słów na ten temat musiał mówić, więc chyba nie warto teraz charakteryzować tej swojej ówczesnej postawy. Myśmy jakąś taką bardzo ostry bujo ZMP-owską organizację na Uniwerku podjęli. Tak wykrystalizowała się taka grupa, w której pamiętam, że był Krzysztof Pomian, Andrzej Garlicki, Teresa Monasterska, Karol Modzelewski, jako młody chłopak bardzo. Karolek go mówiono, on tego bardzo nie lubił. Pamiętam, że była piątka kierownicza i potrafię wyliczyć, jak widać, dwie osoby. Krzysztof, Teresa, Andrzej 3, ja 4, a 5 Bonaventura Chojnacki. Bardzo różne losy potem tej piątki kierowniczej były. I myśmy wymyślili, co tu trzeba robić i najzgrubsza biorąc ten pomysł polegał na tym, że będziemy prowadzić akcję taką budowania ideologii tego nowego socjalizmu na Uniwerku, organizować wiece, mobilizować młodzież, organizować uniwersytet robotniczy, wchodzić w zakłady, porozumienie z zakładami pracy, robić i przygotowywać się do walki o wybory, bo mają być wybory, walkę o to, żeby były wybory na wiele list, żeby wysunąć naszą listę, którą jakoś tam uzgodnimy z różnymi zakładami i tego. I po prostu wejść do Sejmu i walczyć o nową twarz socjalizmu. Taka była to mniej więcej koncepcja, która ukształtowała się gdzieś w końcu 1955 roku. I na początku 56 trudno mi powiedzieć kiedy. Spotkaliśmy się z Goździkiem i z Zamkiewiczem. No, to datę tego wyznaczy, bo to zaraz po tym, jak Goździk został pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej naszej Rady. Spotkaliśmy się w składzie tej piątki, Goździk był i Zamkiewicz. Zamkiewicz był drugim sekretarzem Kazetu. Nie, sekretarzem Kazetu, bo tam oczywiście nie jeden PO, był tylko komitet. Sekretarzem Kazetu pierwszym był Goździk, a drugim był Zuzankiewicz. I Goździk, muszę powiedzieć, nas zaskoczył tym, jak mówił o tym, co tu należy robić. To był taki moment, żeśmy się zaczęli, pamiętam z Jędrkiem, żeśmy się na siebie patrzyli ze strachem, czy to nie jest prowokacja, bo on mówił, trzeba mieć na poczcie organizacji swoich ludzi, trzeba mieć swoich ludzi na dworcu kolejowym, no kurwa, to coś. Czy on nas nie wpuszcza w Mali? Myśmy mieli taki raczej bardziej szerokofrontowy polityczny program. A on wyraźnie mówił na to, że to trzeba skokiem zrobić. Chociaż wprost tego nie powiedział, natomiast powiedział, zgadzaliśmy się co do zasad. To już był czas samorządów robotniczych i koncepcji, znaczy rad robotniczych, że tu właściwie podstawowa sprawa to są rady robotnicze, bo to jest sprawa stosunków produkcji, że biurokracja wywłaszczyła klasę robotniczą z własności i że trzeba tę własność odzyskać przez rady robotnicze. W demokracji
wolności słowa, dyskusji, krytyki i tak dalej, natomiast nie pluralizmu. Pamiętam, że w tym miejscu mieliśmy jeszcze klapkę na nos.